Dzień dobry. Selamat pagi. Selamat pagi, witamy z Penang w Malezji. No, wylądowaliśmy tutaj wczoraj w nocy. Nie za dużo pokręciliśmy się po okolicy, takiego małego tura tylko zrobiliśmy, nie wiem, nie nagrywane było. Ale luz, dobra. W końcu człowiek wstał, chyba jest koło 10. Nie jest źle i idziemy na jakieś śniadanie tutaj. To, co zwróciliśmy uwagę, to architekturka tutaj jest rewelacyjna. Jest ładnie, jest bardzo ładnie. Wieczorem też knajpy pootwierane fajnie przy niedzieli, bo dzisiaj poniedziałek. Sporo ludzi nawet na mieście było. Więc tak, klimacik tutaj jest luz, trzeba powiedzieć. No ale spójrzcie tutaj tą architekturkę tak z grubsza, bo będziemy ją pokazywać na pewno w dużej ilości. Co najlepsze, to chodniki są w takim stylu. Rewelka, rewelka. Zobaczcie na to, te najbardziej popularne knajpy tutaj to są takie kolejki. Czekają na miejsce, a tam grubo ludzi. Czyli tam nie idziemy, bo to strata czasu jak na razie. Nie, idziemy inną knajpę. Znajdziemy. No i jest różnica w tej kawiarni tutaj. Nie ma takich kolejek, chociaż też gdzieś wyczytałem na necie, że jest spoko, więc dobra, idziemy tutaj. Czyli tak, tutaj trzeba zeskanować QR code, wyskakuje menu i się zamawia, co jest. I to zamówione, proszę bardzo, i cała cena na koniec 28,40. Na dzień dobry. Jest i lokalna kawka i takie tosty z jakimś lokalnym dżemem. Napisali, że to specjalność tego zakładu. Dobre. Coś ciekawostek. Nie dają komplementarnego opakowania chusteczek albo w ogóle jakichś serwetek. Trzeba kupić po prostu. No ciekawa opcja. Jest i pierwsza potrawa, to się nazywa char kway teow, czyli coś jak tajski pad thai. It's the famous. I always seen it in the vlogs. They always say it. Hot. Spicy. No, same as pad thai. No i jest klasyczny nasi goreng. Nie ma to jak nasi goreng, najlepszy smażony ryż na świecie. Według mnie, no przynajmniej w Indonezji tak już. Zobaczymy jak ten chodzi. Jest dobre. Jakiegoś super szału, wow, nie ma, ale jest dobre. Jest. Najedzone, zjedzone i idziemy łazić teraz po mieście, szukać jakichś fajnych miejscóweczek. Kurna, w sumie późno jest. 12 dochodzi, w pół do chyba jest. Kurna, lenie na wakacjach, co? Ale kuźwa, pięknie tu jest. Penang jest normalnie multikulti, nie? Tutaj Indianie, Chińczycy i Malajowie żyją sobie razem przez dziesiątki lat, plus jeszcze pozostałości po Anglikach, którzy tutaj utworzyli port i był głównym portem tutaj w tej części świata dla floty angielskiej. Ale dobra, zobaczmy jak tu kościół wygląda. O. Szybka kawka wejdzie zaraz. Zobaczcie na tą kawiarnię. Klimatycznie jak cholera. Fajnie. Fajnie to wygląda. Klimatyczny ten coffee shop, ta kawiarnia cała. Strasznie klimatyczna. Jest i mokka mrożona, a tu tradycyjne cappuccinko. Obydwie kawki 35 ringgitów. Walk this lonely road, listening to the melodies of the stories left untold. I've met strangers. Armenian Street to jest jedna z bardziej popularnych tutaj uliczek. Dobra, ale mamy tu znaleźć muzeum Asia Camera Museum. Idziemy tam. Wyszliśmy z tego muzeum całego, kurna. Fajne muzeum. No babeczka mówiła, żeby nie nagrywać tam, ale zdjęcióweczki wyskoczą.
Bardzo fajnie tam było, naprawdę. Babeczka też opowiada, no zna się na kamerach, zna się, elegancko. No i ta właśnie armeńska dzielnia, czy dzielnia, ulica tutaj. Jakieś handicrafty i inne takie rzeczy tu są. No taka turystyczna dzielnia tutaj. This is cotton. Cotton. Nice quality. How much it's 20, yes? Over here? Oh, okay. Dobra, stikerek przyczepiony, trzeba wkleić sobie takowego. 15 ringgitów na osobę, ale tutaj też mają dual pricing, bo dyszka była dla lokalnych, jak widziałem. No, z zewnątrz fajnie się prezentuje. Szybka akcja w chińskiej świątyni, a teraz idziemy tutaj do meczetu. Główny meczet chyba, bo całkiem spory. Minarecik też. No i tak, i jesteśmy w środku. Tutaj basenik, to jest chyba do mycia stóp. Nabierają wodę i czyszczą stopy przed wejściem tutaj do meczetu. A tutaj kościół anglikański, ale jakiś remoncik tutaj się dzieje, więc pewnie nie będzie wejścia, chociaż zerknijmy. Tak, zaryglowane tutaj, zamknięte też. No nie ma. To tutaj jest taka dzielnia bardziej urzędowa, ale to jest ratusz tutaj przed nami. Tam przed nami kontynentalna Malezja. Ogólnie połączona jest tutaj z Penangiem 2 mostami. Można sobie samochodem z kontynentu tutaj przyjechać, nie trzeba na żadne promy czekać i tak dalej. To tam jakaś biznesowa dzielnia tutaj na wyspie przed nami. Dobra, idźmy teraz do starego angielskiego fortu, który gdzieś tam jest. To właśnie ten fort, gdzie armia stacjonowała. Dobra, darujemy sobie ogólnie ten fort tutejszy, bo nie akceptują gotówki, a mamy tylko gotówkę przy sobie w sumie. A to jest wieża zegarowa poświęcona królowej Wiktorii. Zobaczcie na to, co tu mają. Miejsce do naładowania czegoś i obok mają książki. Więc można sobie wziąć w międzyczasie książkę jakąś poczytać, jak ładujesz telefon. Tam to akurat ławeczki nie miała, ale tu jest ławeczka, proszę bardzo. I nawet jakiś ręczniczek do wytarcia tego. Kozak, co? Jakaś stara willa tutaj. Hello, salamat pagi. Dobra, trzeba kupić. 25 ringgit. Yeah, this is a lucky label for you. Lucky oh, very good. I play lotto today. Afternoon to you, eh? My name is Francis. I will talk about 30 minutes. And this mansion we call Peranakan Mansion. And this mansion only part of view is 1895. And the year 2010, the owner sell the property, the
present owner is an antique collector. And the year 2000, the time the Peter bought the place, the time is nothing inside, empty. And Peter soon fill up all the places, all the furniture here. And the year 2004, the time this mansion opened for public. Come here. Dobra. Pachnie luksusem. Wybraliśmy się wieczorkiem w trasę na nocny targ, bo akurat przy poniedziałku jest jeden. Zobaczcie tutaj jaki rynsztok jest przy drodze i takie wjazdy do chałupek. O, nie ma chodnika, tam w sumie po drugiej stronie jest. No, zapachy już się unoszą i jesteśmy na tym nocnym markecie. Po prostu stragany rozstawione przy ulicy. Dobra, trzeba spróbować miejscowe ciasto, bo to wygląda dobrze, ludzutki. Ciasta kupione, wychodzi 9 ringgitów za sztukę, nie? Dobra, tutaj sytuacja taka wyszła, że ci nie mają stolika, gdzie kupiliśmy żarcie, ale stolik należy tutaj do deserów, więc trzeba było dobrać deser i będzie można sobie zjeść tutaj przy stoliku. Dobra, i są takie tutaj deserki, to jest jakieś galaretka cytrynowa, a to jakiś deser pszeniczny. Otwórzmy te pudełeczko, co dostaliśmy. To jest właśnie ten miks mięsa, czuczek ma pojedyncze. To było 9, a te dwa były za dyszkę, nie? Czyli 5 za sztukę. Kurde, zajebiste. Dobre. Pasuje mi to jedzonko tutejsze, pasuje. No to tak, szybki update'cik, bo moje już zniknęło. To było zajebiste. Te mięcho z ryżem, bardzo dobre. No jeżeli ktoś nie lubi sosu sojowego, to nie podejdzie, bo bardzo mocny tutaj posmak sosu sojowego. Ta pszeniczne to było coś jak pszenica w wodzie i trochę cukru i jeszcze tam sztuki longana sobie pływały. Da się zjeść, ale bez szału. To jest zajebiste. Iced tea takie, nie? Kawałeczki galaretki, też longany sobie pływają i mocno cytrynowy, dobry deserek, trzeba przyznać. Tak w dużym skrócie, to nowy dzień zaczynamy na śniadaniu w tej kawiarni, co były dzikie tłumy wczoraj. Pamiętacie? Następnie ogarnęliśmy pojazd i ruszyliśmy dookoła wyspy, co nam zjadło sporą część dnia, aby finalnie znaleźć się w największej świątyni na wyspie, Kek Lok Si. I tak jeździliśmy sobie po całej wyspie, dookoła ją zrobiliśmy, no i wróciliśmy do punktu wyjścia. I wchodzimy teraz na największą świątynię tutaj na wyspie. Olbrzymia, olbrzymia z daleka. Wygląda fajnie na takim wzgórzu. Patrzcie na tą pagodę tam. I to jest wzgórze Penang, na które się wybierzemy po tym. To jest widok tutaj stąd na miasto. Wieżowców sporo, co? No ogólnie tutaj jak patrzyliśmy, to na całej wyspie jest 1,8 miliona mieszkańców, to tyle co w Warszawie, co? A same Georgetown ma tylko 220 000 mieszkańców, ale mi się wydaje, że Georgetown to jest tylko te stare miasto, a to już jest inne miasto, po prostu taka większa aglomeracja, nie? Nie wydaje mi się, żeby z 1,5 miliona mieszkało poza stolicą, nie? Chociaż jak jeździliśmy, to bloki wszędzie są. W każdej mieścinie tutaj. To ta świątynia tutaj, ta Kek Lok, jest największą świątynią buddyjską w Malezji. Powstała między 1890 a 1930 rokiem. Tutejsze buddyści są ze szkoły Mahayana, czyli z chińskiej tradycyjnej szkoły buddyjskiej.
Nie tak jak w Tajlandii. W Tajlandii jest Theravada, czyli pochodzi z Sri Lanki. Szkoła buddyjska. No i 5 minut drogi od tej świątyni mamy Penang Hill, czyli właśnie te wzgórze, co wspominałem. Jedziemy właśnie na górę, bierzemy znowu taką kolejkę. Ludzików trochę już jest tutaj po drodze. Tutaj? Dobra, już nas biorą tutaj do innego przedziału. Bo one nie są połączone. Po prostu takie przedziałki. Wyszła horda z pociągu. Jest widoczek, no widoczek jest. Dobra, zaraz pokażemy z lepszej perspektywy ten widoczek, bo wygląda całkiem, naprawdę. No proszę bardzo. Penang Hill Railways to jest. W 1923 już pierwsza kolejka tutaj była. Pewnie, żeby schłodzić się, na pewno, bo to jest 712 metrów nad poziomem morza niby. No zaraz popatrzcie. No i co, widoczek elegancki, nie? Właśnie widać te dwa mosty, co kiedyś wspominałem. Wczoraj chyba. Ten bliżej jest pierwszy, a tamten jest drugi, który był wybudowany. Tutaj na górze jest normalne miasteczko. Pensjonaty, hotele, sklepy, kawiarnie itp. itd. Idziemy i są te małpki. The leaf sanding, yeah? The endangered ones. Skacze tutaj. Śniadanko zjedzone, wyczekautowani, prawie mamy południe. Mamy autobus dzisiaj wieczorem o 9, więc mamy cały dzień do chodzenia. Mieliśmy na plażę ruszyć tutaj, ale nie jest dobry pomysł z plażą dzisiaj, więc będziemy chodzić po mieście. I tak w sumie jeszcze mamy parę rzeczy tutaj do zobaczenia, do ogarnięcia. Na przykład tutaj market miejscowy. Tu kolejny mural. Następny mural, tu jakaś knajpa chińska. Proszę. Poukrywane kawiarnie. Tutaj na tych bocznych uliczkach kozackie. I następny mural, nie? Fajnie jest ten Penang. Dużo murali tutaj. I następny mural. Nie? Pełno. Na każdym rogu praktycznie. Fajne są, fajne. Nie no, architekturka tutaj miażdży. Muszą być i kolorowe umbrelki. Parasolki znaczy się, nie? Dobra, chwilowy postój. Zatrzymaliśmy się w kawiarni, która nazywa się coś Five. No i dobra. Kawa z ananasem. Ciekawe. A to kawa z durianem, durian latte. Spokojnie, jeszcze jakiś croissancik tu się pojawi z pistacjami, a cena w takich przybytkach tutaj jest 46,40. Tak boczną alejkę się skręci, kurna, takie perełeczki tutaj wchodzą. No i kolejną charakterystyczną rzeczą tutaj dla Penangu są tak zwane jetties, należą do klanów chińskich. Są to pierwsze osady chińskie, które tutaj się osiedliły na Penangu. I jest ich kilka, tam i należą do innego klanu, czyli rodziny czy coś w tym stylu, nie? No właśnie, to jest Chu Jetty. Jest najbardziej turystycznym z tych wszystkich. Podobno. Jak widać, pamiąteczki i tak dalej. Godziny otwarcia są od 9 rano do 9 wieczorem tylko dla turystów. I mieszkanióweczka chińska. I jak to w chińskim domu musi być ołtarzyk. Dobra, wyskoczyliśmy z tej turystycznej części tego Chu Jetty. Tam to naprawdę Disneyland praktycznie. A tutaj już lokalnie bardziej. To się nazywa Lim Jetty, tak? Dobrze mówię? Czekajcie, sprawdzę.
Tan, sorry, ten akurat jest Tan, następny jest Lee. Ten jest Tan Jetty. Następny z tych jettych całych Lee, też praktycznie bez turystów. Tutaj jest food court i co z ciekawostek, to jest table charge, kurna. Trzeba kupić jakiś napój, żeby móc sobie usiąść przy stoliku. Nie samo jedzenie upoważnia cię do siedzenia, tylko trzeba coś kupić do picia. Wtedy masz upoważnienie do posiedzenia sobie przy stoliczku, aby zjeść, nie, na food courcie. Ciekawa historia, jestem ciekawa. Tutaj z ciekawostek smoothie z białej gałki muszkatołowej. Kurna, dobre. Przypomina mi jakiś kompot. 8 ringgitów tutaj przy takim stoisku. Dobra, doszedłem co to jest. To są jak gotowane jabłka. W ogóle nie ma smaku gałki muszkatołowej. Ale jest bardzo dobre, orzeźwiające. Trzeba przyznać. No i na koniec trochę spółki. O, to się wodzi. To trafiliśmy do Muzeum Duchów. No i co? I to byłoby na tyle z Georgetown, z Penangu. Jesteśmy już w autobusie i lecimy na pętlę dla długodystansowców i przenosimy się do Kuala... To było? Kuala... Kurwa, już zapomniałem. No dobra, na drugą stronę kraju, żeby na wyspę sobie popłynąć. Powinniśmy być za jakieś pół godzinki na pętli i o 9 mamy odjazd, czyli mamy całą godzinę. Plus.